Z muzyką w Wiedźminie i z jej średniowiecznością jest sprawa taka, że tak naprawdę mamy spore pole do popisu, ponieważ nie robimy projektu, który jest encyklopedycznie właściwy i który ma mieć znamiona pracy naukowej. Stąd też mamy, powiedzmy, większy margines na to, żeby pewne rzeczy zaadaptować na nasze potrzeby i później zrobić z nich użytek w sposób taki, w jaki my widzimy, że odniesie to zamierzony dla nas skutek. Należy pamiętać o tym, że uniwersum wykreowane przez Sapkowskiego to jest rzeczywiście jakaś średniowieczna wariacja na temat tutaj naszych terenów Europy Środkowej. Natomiast w kwestii muzyki to muszę powiedzieć, że to było dość o tyle proste właśnie, że ponieważ nie szliśmy w ten taki encyklopedyczne średniowiecze, czyli ani nie mamy takiej typowej muzyki renesansu, choć oczywiście inspirujemy się nią na przykład w Nowigradzie, czy nie mamy typowego chorału gregoriańskiego, który od XII wieku wszędzie przecież na liturgiach i w całym tym kościelnym życiu w średniowieczu był używany. Więc uderzamy w troszeczkę inne struny, właśnie ten folklor, czyli coś, co przez bardzo wiele lat, chyba po raz pierwszy w XIX wieku dopiero zaczęły być podejmowane pierwsze próby do tego, żeby ten folklor nasz spisać, więc to była tradycja przekazywana z ust do ust. Z jakimś marginesem błędu oczywiście, ale przez to też dla nas, dlatego że ona jest taka niedookreślona, to my mamy spory komfort w wybieraniu sobie poszczególnych elementów tego naszego folkloru, czy to będzie folklor z Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi i tak dalej, i adaptowania tego na nasz growy język i na nasz muzyczny język. Także myślę, że rzadko kto byłby, czy byłby w ogóle w stanie powiedzieć, jak tak naprawdę to średniowiecze, takie to wiejskie średniowiecze, o którym mówimy, faktycznie brzmiało, bo podejrzewam, że chyba nikt na dobrą sprawę tak do końca tego nie wie. W moim wypadku praca nad muzyką do gry z racji funkcji, jakie pełnię, czyli nie tylko tych stricte kompozytorskich zadań, ale również tej całej dyrekcji muzycznej, jaka na mnie spoczywa. Tak naprawdę z tego powodu praca nad muzyką do gry zaczyna się od samego początku, czyli od kartki papieru i od tego: hej chłopaki, zróbmy Wiedźmina 3. Mamy pomysł na fabułę, która jest skreślona w 3 zdaniach i na jednej kartce mieści się praktycznie wszystko, co o tej grze wiemy. Wtedy już należy zacząć myśleć o tej muzyce, z tego względu, że nam bardzo zależało na tym i zależy cały czas przecież, żeby warstwa muzyczna nie tylko wspomagała narrację ogólną gry, ale również sama miała pewną treść, którą ma do przekazania i żeby ta muzyka była w stanie również funkcjonować poza grą. A żeby to osiągnąć, należy tak naprawdę zacząć pewne kroki podejmować już na samym początku, kiedy na przykład określamy pierwsze ogólne designerskie decyzje, czyli na przykład otwarty świat. To od razu wpływa też na późniejszą implementację muzyki, mimo że to na przykład wydarzy się dopiero za rok od dzisiaj. Więc te wszystkie najbardziej zgrubne nawet pomysły, one siłą rzeczy w jakiś sposób wpływają na moją pracę i tak naprawdę właśnie dlatego praca nad ścieżką dźwiękową do Wiedźmina trwała prawie 3,5 roku, czyli od samego początku gry, praktycznie do ostatnich dni, kiedy gra opuściła nasze studio i pojechała do tłoczni. Help me! Help!
ponieważ wiemy, jak Wiedźmin ogólnie powinien brzmieć, mamy sprecyzowane jakieś wstępne ustalenia odnośnie tego, jak na przykład brzmieniowo będą się różnić Wyspy Skellige od Welen i od Nowigradu, ponieważ no, chcieliśmy, żeby każda z tych trzech głównych stref w świecie Geralta miała faktycznie swoją taką unikalną osobowość muzyczną. Więc to jest ten pierwszy krok, czyli właśnie wyszczególnienie tych głównych ram stylistycznych, gatunkowych czy brzmieniowych, a potem szukamy tych narzędzi, które są w stanie nam te nasze potrzeby zaspokoić, więc zastanawiamy się, jakich instrumentów użyjemy. Wiemy, że ma to brzmieć ludowo, że ma to brzmieć folkowo, swojsko, ale przy tym oczywiście nie zapominamy, że jest to jednak muzyka ilustracyjna, która ma też pewną rolę do spełnienia w grze wideo. Więc wtedy właśnie zdecydowaliśmy się na połączenie aparatu symfonicznego z solowymi instrumentami folkowymi, takimi jak gęśle gdańskie, lira korbowa, saz, kemencze, fidel renesansowa. No tego było dużo. I takim finalnym krokiem jest już, ponieważ wiemy, co będziemy robić, wiemy na czym, to teraz musimy wiedzieć jak. Czyli tak naprawdę tutaj pracujemy nad tą treścią tej naszej muzyki. I na tym etapie podjęliśmy decyzję o zaproszeniu Percivala do współpracy, o zaproszeniu pozostałych muzyków sesyjnych, takich jak Robert Jaworski z Żywiołaka na przykład. I doszliśmy do wniosku, że właśnie na tym etapie pozyskanie ekspertów muzyki folkowej, o których bez wątpienia można właśnie to powiedzieć, jest najlepszym krokiem, który pozwoli nam po prostu zrealizować nasze plany. Not so fast, Roach. Ja mogę powiedzieć, że jeżeli byśmy mieli do czynienia z graczem, który lubi maksować gry i wyciągać z nich 100%, to taki gracz usłyszy w sumie łącznie ponad 6 godzin muzyki.